Gala KSW 70 zbliża się wielkimi kroczkami, a ze mną jest Radosław Paczuski, który już niedługo zadebiutuje właśnie w numerze 70 i bardzo serdecznie witamy Cię w organizacji. Bardzo serdecznie witam wszystkich kibiców, witam członków organizacji, wszystkich witam. Słuchaj Radek, akurat mamy taką sposobność, że to zestawienie, którego jesteś częścią, to zestawienie dwóch ludzi wywodzących się ze stójki, ale mierzących się już w tej formule mieszanych sportów walki. Rozmawiałam już dzisiaj z Twoim przeciwnikiem i wydaje się osobą bardzo interesującą, intrygującą, no i jego zaplecze też mówi samo za siebie, prawda? Podwójny były mistrz Glory. Jak się zapatrujesz na starcie z nim? Wiesz co, no tak jak wspomniałeś, dwóch świetnych strikerów będzie się mierzyło w klatce MMA, na zasadach MMA. Ja myślę, że to może ma duże szanse skończyć się przed czasem po prostu, bo w tych małych rękawiczkach, jeżeli człowiek dysponuje dobrym uderzeniem, to dość szybko może taką walkę skończyć. Co ja o nim sądzę? Na pewno jest świetnym kickbokserem, tak? Wygrywał Mistrzostwo Glory dwukrotnie, był mistrzem Showtime, pokonał Adesanie, pokonał Alexa Pereira, Simona Marcusa, Joe Schillinga. No, wiele z nazwisk świetnych po prostu z kickboxingu. Jest gościu twardy, który walczył na tym najwyższym poziomie i wygrywał, więc trzeba mu jakby oddać to, że jest świetnym kickbokserem, natomiast walczymy po pierwsze na zasadach MMA, gdzie ta stójka w MMA troszeczkę się różni. No i też chciałbym, nie ukrywam, zobaczymy jak się walka potoczy, bo to wszystko wyjdzie w praniu, ale zobaczyć jak jego parter, jak jego zapasy. Również no, ta walka się odbywa w MMA, a nie w kickboxingu, także dlaczego nie spróbować którejś z tych płaszczyzn, a w kickboxingu też te 150 walk, które stoczyłem, na pewno pomogą mi po prostu poradzić sobie dobrze. My też bardzo jesteśmy ciekawi, jak wyglądają jego pozostałe płaszczyzny. Jesteśmy też ciekawi, jak wyglądają Twoje, ale w sumie chyba już nie mamy takich obaw, bo mieliśmy okazję na Twoich występach na ACA jakiegoś tam rąbka tajemnicy uchylić, jeżeli chodzi o Twoją dyspozycję. Więc jak z tymi zapasami, jak z grapplingiem w tych konkretnych przygotowaniach? No, szczerze mówiąc, bardzo dużo czasu na to poświęciłem, dlatego że myślałem początkowo, że pewnie mój przeciwnik będzie próbował mnie sprowadzić na ziemię, więc dużo robiliśmy parteru, robiliśmy sporo zapasów, też oczywiście defensywnych też zapasów, ale też i ofensywnych. Dlatego też chciałbym wykorzystać to właśnie w tej walce. Zobaczymy jak to się sprawdzi oczywiście, bo to, że coś wychodziło czasem na treningu, to nie znaczy, że zawsze wyjdzie w walce, tak? Zgadza się. Natomiast tak jak wspomniałeś, nie widzieliśmy parteru w ogóle Jasona Wilnisa, bo w tych dwóch walkach, które on miał w MMA, nie dał ani razu się sprowadzić na ziemię. Ma dobre obrony obaleń, to mu trzeba przyznać, i bardzo dobrą stójkę. No ale zobaczymy jak się sprowadzi go na ziemię. To też jest dla mnie wielka niewiadoma, bo być może on jest dobry na ziemi, tak? To się okaże. Natomiast trzeba próbować, trzeba szukać słabych punktów u przeciwnika i trzeba szukać jak najlepszych rozwiązań, a być może walka tak się potoczy, że potoczy się w stójce. To też Jasne. to może będzie 3 rundy po prostu wymian stójkowych. Zobaczymy, co się wydarzy w sobotę. Tak jak słucham Twojej wypowiedzi, to kojarzą mi się dwie rzeczy. Pierwsza to, że jest taka utarta prawda w świadku MMA, że jak dwóch grapplerów się spotyka, to walczą w stójce, a jak dwóch stójkowiczów, to walczą raczej w parterze, to jest pierwsze primo, ale to jest tylko takie utarte, wiadomo, nie zawsze się sprawdza. A druga rzecz, to ostatnio powiedział jeden z zawodników, Borys Borkowski na KSW, że najlepiej jest walczyć tak, żeby Twojemu przeciwnikowi było niewygodnie. Czyli niekoniecznie tak, co Ty masz najlepszego w sobie, tylko nawet jeżeli coś Ci nie domaga, ale Twojemu przeciwnikowi będzie jeszcze bardziej nie domagać, to właśnie na to się trzeba zdecydować, więc życzę takiego przełamania. Wam obojgu tak naprawdę, bo wiemy, co macie dominującego, a co nie. Ostatnia rzecz w takim razie ode mnie. Być częścią na takiej karcie, gdzie walczy właśnie Michał Materla, Pudzian, Daniel Omilańczyk wraca do KSW i debiutuje, Bartek Leśko też, no same fantastyczne osoby, ale też młode talenty, takie jak Damian Piwowarczyk, taki kreatywny właśnie w tym całym swoim MMA obiegu. No, ta karta jest naprawdę naszpikowana, no to są perełki. Jak dobrze jest zasilać takie grono? Słuchaj, dla mnie to jest wielka nobilitacja walczyć na jednej karcie z tymi wszystkimi osobami. Są to świetni zawodnicy, też tak jak słyszy się opinie, to wszyscy są zachwyceni kartą walk. Oby ta karta, że tak powiem, tak jak wygląda na papierze, wyglądała tak samo w klatce i tego życzę sobie, tego życzę również wszystkim uczestnikom KSW, czyli wszystkim innym zawodnikom, żeby po prostu dali siebie 100% i żeby to było widowisko, na które czekają kibice i które będą długo wspominali. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. My razem z Radkiem zapraszamy Was już w sobotę na KSW 70, głównie poprzez pay-per-view na Viaplay. Jeżeli jesteście poza granicami kraju, to zapraszamy też na KSW TV. Radek też zaprasza. Zapraszam serdecznie, na pewno będą dobre walki. Dzięki bardzo, piąteczka. Dzięki, piątka.
Dziękuję.